Hej, zapowiedziany temat czasu. Podam Ci fajną metodę na to, co zrobić, żeby tego czasu mieć więcej, przez to, żeby po prostu efektywniej pracować. Ale zanim o tym Ci powiem, przypomniałem sobie akurat o książce, jaką czytałem wiele lat temu. To była książka pana, który jest w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepszy sprzedawca na świecie. I dało mi do myślenia to, jak ten pan opisywał swój sposób pracy. A on pracował w ten sposób, że nie pozwalał sobie na nieefektywne wykorzystywanie czasu i pisał o kolegach z pracy, których widział, jak to stali przy automacie z kawą i sobie tam po prostu robili dyskusję i tak kilka razy w przeciągu dnia, a dla niego praca to była praca, więc on po prostu siedział i pracował. I może ty, znaczy na pewno niejednokrotnie ktoś się zaczepiał i pytał ci się: masz minutę? Zatrzymaj się na minutę, ale to tylko minutka. Widzisz, ta minutka nabiera ogromnego znaczenia. I właśnie w kwestii czasu jest tak, że my sobie planujemy niekiedy miesiące, tygodnie, godziny, ale nie patrzymy na tą zwykłą, prostą minutę. Ja tu mówię o momencie, kiedy pracujemy, bo co innego jest, kiedy się relaksujemy, to wtedy minuta relaksu jest bezcenna, ale minuta pracy. Co to znaczy minuta pracy? Bardzo dużo z nas rozprasza się i w momencie, kiedy siada do pracy, tutaj przychodzą SMS-y, tutaj jest Facebook, tutaj dzwoni telefon i tak naprawdę nie ma szans na to, żeby się skupić. I chodzi o to, jak u Ciebie wygląda naprawdę ta minuta. Czy to jest minuta, kiedy Ty się naprawdę koncentrujesz, czy to jest minuta, która nie ma znaczenia, ale widzisz, nasz dzień składa się z wielu takich minut i to nie jest według mnie kwestia tego, żeby się tak mocno skupiać na planowaniu godzin, tylko według mnie to jest kwestia tego, żeby się skupić na efektywnym wykorzystaniu poszczególnych minut. I powiem Ci, że zawsze jestem lekko zszokowany, już przyzwyczajony jestem, ale kiedy widzę ludzi, którzy są na przykład w centrum handlowym, teraz dzikie tłumy, robią zakupy i są schody ruchome. No dobra, jak są schody ruchome, to wiadomo, że po to, żeby ludziom pomóc, ale to nie jest tak, że nagle się czas zatrzymuje, bo po schodach ruchomych można chodzić. Więc zastanów się nad tym, jak Ty wykorzystujesz swoją minutę w momencie, kiedy pracujesz, w momencie, kiedy żyjesz, bo nawet kiedy stoisz w kolejce po karpia, to Ty ten czas, te 5, 10, 15 minut jesteś w stanie wykorzystać do czegoś efektywnego. I bardzo mi się podoba to, co niektórzy, jak powiedziałem, po co oglądasz moje filmiki, tracisz czas, to wiele osób powiedziało, że właśnie podczas innych czynności życiowych oni te filmiki oglądają. Także ktoś pójdzie pobiegać i wtedy to robi. Ty możesz i wręcz powinieneś pomyśleć, jak różne czynności życiowe, które Ty wykonujesz, jak je połączyć, tak żeby to nie była tylko jedna rzecz, tylko robić, jedziesz autobusem, jedziesz samochodem, możesz sobie włączyć fajną książkę, posłuchać, a nie słuchać tego, co nam propaganda serwuje, na przykład, co się tam gdzieś wydarzyło, no bo to i tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na Twoje życie. Co do metody zarządzania czasem, ja o niej powiem bardzo skrótowo, z tego względu, że za 2 tygodnie będę robił spotkania na żywo w 10 największych miastach w Polsce i ja tam powiem szczegółowo o tej metodzie, o innych metodach na to, żeby przestać odkładać na później, jak planować czas i tego typu sprawy. To są spotkania, dobra, to może ja powiem teraz krótko o tych spotkaniach, a potem o tej metodzie. To są spotkania, które ja teraz chyba będzie 5. rok, jak organizuję takie spotkania. Teraz będzie Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Toruń, Kraków, Rzeszów, Lublin, Warszawa. Spotkania są bezpłatne. Te osoby, które są zapisane na moją listę, na newslettera, czyli na sukces.pl, jak wejdziesz na tą stronę, jak tam zostawiasz maila, to do tych osób będę wysyłał informacje, gdzie są dokładnie spotkania, o jakiej godzinie, także jak masz ochotę spotkać się ze mną albo poznać fajnych ludzi, którzy tam przychodzą, to zapraszam. Te osoby, które były w ubiegłych latach, mogą w komentarzach napisać, czy było fajnie, czy nie, czy coś się dowiedziały ciekawego. Ja Ci mogę tyle powiedzieć, że na tych spotkaniach mówię o takich rzeczach, których nie mówię na przykład tutaj na YouTubie, bo są to tematy, w tamtym roku było spotkanie, które trwało 3 godziny, w tym roku będzie to 2 godziny.
Metoda, tak? To jest metoda zwana Pomodoro, może sobie poczytać, bo są różne odmiany tej metody. Ja tę metodę stosuję w ten sposób. Chodzi o efektywność, chodzi o to, żeby w danej jednostce czasu zrobić o wiele więcej. W wielkim skrócie to jest metoda 50, 10, 50, 30 minuty. 50 minut koncentracja na jednym zadaniu, wyłączone wszystkie rozpraszacze, jakie tylko mogą być, praca nad jednym zadaniem. Po 50 minutach, nieważne czy skończyłeś, czy nie skończyłeś, odchodzisz od tego i 10 minut resetu, czyli u mnie to jest praca przy komputerze, więc ja po prostu odchodzę od biurka i 10 minut to jest na to, żeby się coś napić, coś poruszać się, ale na pewno nie myśleć o tym, co ma być zrobione, czy było zrobione. Kolejne 50 minut to jest kolejny temat do pracy i też maksymalna koncentracja i dosłownie z zegarkiem, ze stoperem w ręku. I ja stoper uruchamiam na komputerze. Są programy takie, witryny internetowe, gdzie ustawiasz sobie czas, minie określona jednostka czasu, włącza się alarm. I u mnie to się doskonale sprawdza. Po 50 tych minutach ja robię sobie 30 minut przerwy. I mogę Ci tyle powiedzieć, że w tym, co ja robię przez te 50 plus 50, ja niekiedy zrobię więcej, jak mnóstwo osób w przeciągu dnia robi. Bo u mnie to jest maksymalna koncentracja właśnie na tym fragmencie, żeby akurat tu wycisnąć jak najwięcej i nie myśleć o tym, co zjemy jutro na obiad. Ponieważ właśnie mi się włączyło, że bateria się kończy. Ponieważ jutro jest Wigilia, teraz święta, ja tradycyjnie nie składam życzeń świątecznych, ale wiem, że wiele osób czeka na prezenty, wiele osób daje prezenty i ja teraz będę się domagał prezentu. Domagał się. Od jakiegoś czasu zakładam, że oglądasz moje filmiki, dostajesz mniej lub bardziej cenną wiedzę. Zakładam, że część z tych rzeczy sprawdziłeś w praktyce i mam nadzieję, że Ci to pomogło. Wiesz, to nie jest tak, że się będę domagał, ale poproszę o prezent w takiej postaci. Teraz na świętach spotkasz na pewno swoich bliskich, swoją rodzinę, swoich znajomych. Życzyłbym sobie, żebyś powiedział, że jest taki pan na YouTubie, który ma kanał Sukces.pl i zachęcił kogoś do tego, żeby obejrzał jakiś film, który Tobie się najbardziej do tej pory podobał. Tyle. Nic więcej nie oczekuję. I to mi w zupełności wynagrodzi to, że maznę tutaj w środku lasu i opowiadam Ci tam coś na temat czasu i mam nadzieję, że będę robił to jeszcze w przyszłym roku i powiem Ci dużo fajnych rzeczy. A tymczasem to tyle i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, hej.